Czy pojęcia Central Scene Event i Scene Activation coś Ci mówią? Jeżeli nie, no to koniecznie posłuchaj dalszej części tego filmu. One służą w urządzeniach opartych na technologii Z-Wave, a ja pokazuję to na przykładzie centrali Fibaro, do obsługi zdarzeń typu wciśnięcie przycisku. Za mną jest roleta. Ja po naciśnięciu przycisku, bo tu jest podłączona ta roleta, wymuszam jej opuszczenie. I to jest naturalna sprawa. Ale dlaczego by nie zrobić, że podwójne naciśnięcie spowoduje zamknięcie wszystkich rolet? Oczywiście można to zrobić za pomocą asocjacji. Zresztą to jest zalecany sposób. Ale nie uzależnimy asocjacji od innych jakichś warunków, na przykład od godziny. Podwójne naciśnięcie do dołu może spowodować, owszem, zamknięcie wszystkich rolet, na przykład w godzinach popołudniowych, ale w godzinach rannych podwójne naciśnięcie nie spowoduje otwarcie znowu tych wszystkich rolet w domu, tylko na przykład otwarcie tej, powiedzmy, wschodniej strony, gdzie jest już słońce. I to trzeba zaprogramować, używając scen, najczęściej scen Lua, po odczytaniu tych dwóch zjawisk. Zjawisk związanych z naciśnięciem Scene Activation albo Central Scene Event. Są to dwie technologie. Pierwsza jest starsza, druga jest nowsza, używana m.in. przez Fibaro, o której bardzo szczegółowo powiem w tej serii ponadgodzinnych filmów. Zastosowań może być wiele. Jestem akurat w holu głównym wejściowym do domu i tutaj mam przycisk zapalający światło w holu. Ale dlaczego by nie wykorzystać tego przycisku po jakimś sekwencji naciśnięć, na przykład może nie dwukrotnym, bo dwukrotne jest z reguły zarezerwowane do rozjaśniania światła, jeżeli jest taka opcja, ale trzykrotnym. Na tej zasadzie i następuje automatyczne uzbrojenie domu, czyli wszystkich czujek włamaniowych. To byłoby bardzo fajne rozwiązanie i nie jest trudne do zaimplementowania. Trzeba tylko rozpoznać, kiedy użytkownik kliknął 3 razy. I o tym wszystkim, zarówno dla centrali HC3, jak i HC2, dla starszych sterowników wewnętrznych, tych wyłączników ściennych typu dimmer, jak i tych nowszych, na przykład serii Wally, wszystko opowiem i będziesz miał pojęcie, jak to zaprogramować i użyć u siebie w domu. A tutaj w garażu już implementacja, którą pokazałem właśnie w jednym z filmów, na bardzo, powiedziałbym, wysokim poziomie. Mianowicie zaprogramowanie tego wyłącznika tak, żeby w zależności od długości przytrzymania programowało się wyłączenie światła w garażu. Po co takie zastosowanie? Ano wyobraź sobie taką sytuację, która mi się bardzo sprawdza w życiu. Lampa w garażu, normalnie zapalona, gaśnie automatycznie po 10 minutach, tak, że jak zapomnę ją, to się niepotrzebnie nie świeci. No to chyba zrozumiałe, prawda? Ale czasami majsterkujemy coś. Ja też majsterkuję tutaj w piwnicy, w garażu. I chciałbym, żeby ta lampa mi nie zgasła po tych 10 minutach. Wtedy sobie ją programuję. Jeżeli ja ją przytrzymam odpowiednią ilość sekund, a to właśnie można rozpoznać, mnożę to przez dany jakiś wskaźnik, powiedzmy 10, gdzie 10 oznacza 10 minut i tą wielokrotność 10 minut uznaję jako czas do wyłączenia lampy. Czyli jeżeli ja ją podtrzymam, powiedzmy 3 sekundy, i puszczę, to wtedy ta lampa nie zgaśnie już po 10 minutach, tylko zgaśnie po 3 razy 10 po 30 minutach. Oczywiście mnożenie i algorytm, jaki sobie tutaj zaplanujesz, może być dowolny. I to jest znowu przykład tego, jak można idealnie dostosować sobie i zdecydowanie poszerzyć możliwości jednym małym wyłącznikiem funkcjonalności w domu. Ten sam wyłącznik lub inny możesz oprogramować w ten sposób, że podwójne kliknięcie albo dłuższe przytrzymanie, określoną znowu ilość sekund, spowoduje otwarcie lub zamknięcie garażu. Widzimy, że jeden wyłącznik, który normalnie załącza i wyłącza światło, może otwierać garaż. Może być jednocześnie elementem wyłączającym światło z opóźnieniem, a może jeszcze nawet sterować, nie wiem, na przykład uruchomieniem zraszaczy. Wszystko jest tutaj możliwe i zależy od Ciebie. Musisz tylko rozpoznać, kiedy przycisk jest wciśnięty. A wiele użytkowników stale mnie pyta,
Panie Łukaszu, jak to zrobić? Jak to oprogramować? No to znajdziesz odpowiedź właśnie w tych filmach ponadgodzinnych, które przygotowałem. A teraz kolejne zastosowanie. Klatka schodowa i wyłącznik. Po prostu załącz światło, wyłącz światło, który zapala lampę na schodach. Ja go używam w fajnej funkcji wyłączenia wszystkich lamp na parterze. Po podwójnym kliknięciu, jak wieczorem wchodzę na górę, wygaszają mi się wszystkie światła na dole. I jest to możliwe dzięki temu, że odczytuję ten gest dwukrotnego kliknięcia i wywołuję odpowiednią scenę. Ale Lua nam pozwala na dużo więcej. Ten sam wyłącznik, dwukrotnie naciśnięty, może w godzinach rannych załączać światła. I nie tylko te, które zgasił wcześniej na dole, ale wybrane tylko jedno światło na dole, jedno w przedpokoju tutaj i jedno w łazience, tak żeby bezpiecznie rozpocząć dzień. I jest to możliwe znowu dzięki czemu? Dzięki obsłudze i rozpoznaniu, kiedy użytkownik nacisnął przycisk wyłącznika. Tak więc widzisz, że tych zastosowań jest ogromna ilość. Niektóre z nich wymienione tutaj omawiam szczegółowo. Pokażę kod, jak należy napisać i zrobię testy. Zarówno dla centrali HC3, jak i w mniejszym stopniu dla centrali HC2. I będzie tego bardzo dużo informacji, ponadgodzinny wykład i jestem przekonany, że po takiej dawce wiadomości, sprawdzeniu tego, bez problemu zaprogramujesz swoją dowolną automatykę w swoim domu. Zapraszam.